Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj, ponieważ jeszcze mi z C&A nie przyszła druga tura ciuchów, więc dzisiaj mierzymy z Zalando, czyli ciuchów, które normalnie nie zwróciłabym na nie uwagi, bym ich nie kupiła ze względu na to, że znam swoją sylwetkę, wiem mniej więcej, co raczej jej dobrze nie robi, ale może się mylę właśnie. Może jednak wyglądałabym w tym dobrze i warto jest zmierzyć i to sprawdzić. Dlaczego? Bo podobnie było z barelami. Było tak, że ja po te spodnie w ogóle nie sięgałam. Uważałam, że balonowe spodnie nie będą dla mnie dobre, a okazało się, że czuję się w takich spodniach świetnie. Więc może nie ograniczajmy się i po to takie filmy też powstają, żebym właśnie sięgała po ciuchy, które mi się nie podobają, bo być może właśnie będzie efekt wow. Ja idę się ubierać w pierwszy zestaw i serdecznie Was na ten film zapraszam. Jako pierwsze, słuchajcie, jest ta sukienka worek pokutny, jak go nazwałam. I uważam dalej, że ona nie robi nic pozytywnego. Być może to jest sukienka na strój kąpielowy i tak należałoby ją rozpatrywać. Jest bardzo długa, jak widzicie, jestem wysoka, przypominam, mam 1,80 m wzrostu. Ale natomiast no ona... Może jeszcze gdybym mniejszą założyła, właśnie nie w swoim rozmiarze, tylko S-kę bądź nawet XS-kę, byłoby jakoś tak lepiej. Ona jest po prostu strasznie szeroka, ale ona taka też ma być i ja to rozumiem. To jest taki styl po prostu nie dla mnie. I jeszcze gdybym ja wzięła może tutaj jakiś pasek i wtedy w ten sposób sobie chodziła w niej, to może, ale ogólnie ani print mi się nie podoba. W ogóle nie jestem fanką tego rodzaju printu zwierzęcego, ani nie podoba mi się fason. Poza tym zobaczcie, jak ona źle robi moim proporcjom. To jest druga sprawa. Ja mam wąskie ramiona, ale mam biodra szersze od ramion, czyli jestem typową gruszką i teraz ona przez to, że jest tu szeroka, jeszcze mnie tu poszerza, a tu robi się taka malutka. To wygląda naprawdę moim zdaniem po prostu źle i no to nie jest krój, to nie jest sukienka dla mnie. Nie będę zwracała uwagi na tego typu sukienki, bo po prostu one nie robią mi dobrze. Mierzę dalej. Kolejna to jest bluzka kopertowa, która moim zdaniem już się brzydko układa. Tu jest stawiona gumka z baskinką, tu jest takie sztuczne związywanie, niczemu nie służy, tylko dekoracji. I do tego są żółte spodnie, które byłam pewna, że będą dużo za krótkie. Uważam, że wcale nie są, że to jest bardzo dobra długość. Oczywiście ja preferuję jeszcze dłuższe, ale ponieważ one są jasne, to gdyby się już tak tarzały po ziemi, to byłyby zaraz brudne. Kolor fantastyczny, letni. Naprawdę bardzo fajne spodnie, moim zdaniem. Wszystko jest w rozmiarze 38. I teraz tak. Co mi się tu nie podoba? W spodniach podoba mi się wszystko. One są z takiego troszkę grubszego materiału. Są bardzo, bardzo wygodne. Uważam, że naprawdę bardzo fajne spodnie. Nawet pokuszę się, że może je zostawię, jeżeli chodzi o bluzkę, a w życiu. I teraz dlaczego? Ja Wam wielokrotnie mówię, że ja po prostu nie chcę z siebie robić babci, a ona ma taki vibe babciny, no po prostu nawet nie chodzi, jestem trochę prześwietlona, sorki, czekajcie, może tak, nawet nie chodzi, słuchajcie, tu nawet nie chodzi, że to jest jakiś taki dziwny wzór, bo bardzo ładny, taki beżowo z akcentami niebieskości, ale chodzi bardziej o fakt tej baskinki, tej kokardki, tego, że to jest tak zakładane, tych rękawków.
Czuję się babcino i uważam, że to nie wygląda dobrze po prostu na mnie. Nie gra z moją osobowością, może tak, to wygląda dobrze, ale nie gra z moją osobowością. Nad spodniami się naprawdę zastanowię. Uważam, że są świetne, ale tak jak mówię, ja je wzięłam, bo byłam pewna, że tego typu spodnie będą na mnie za krótkie. Druga sprawa, one się nie rozpinają, one mają gumkę taką z tyłu, no i po prostu wsuwacie to na siebie i tyle, nie? Bardzo, bardzo wygodne, super naprawdę spodnie. Podsumujmy. Bluzka na nie, z wiadomych powodów, spodnie na tak, mierzę dalej. Kolejna to jest prześwitująca bluzka w kolorze łososiowym. Prześwitująca na maksa i dziwnie się tu układająca. Rękawy są mi dotąd, więc chyba dużo za krótkie, ale można je w ten sposób podwijać. Tyle, że to w ciągu dnia będzie bardzo niewygodne, dlatego że gumki tutaj są bardzo mocne. Jeżeli chodzi o spodnie, których nigdy nie kupuję, powiem Wam szczerze, że to są spodnie petarda i się nad nimi zastanowię. Jestem w totalnym szoku, ale te spodnie to jest jak taka mgiełka na nogach. Boże, to jest bardzo szerokie, oczywiście, że tak, to jest na gumkę. One się trochę nawet ciągną po ziemi, są takie... Kurczę, nawet nie wiem jak Wam to powiedzieć. Moim zdaniem latem to będzie jakaś totalna petarda. Po prostu założyć i iść. Połączenie kolorystyczne moim zdaniem też jest świetne. Szary z tym łososiowym. Nad spodniami się naprawdę zastanowię, bo moim zdaniem ja takich nigdy nie kupuję, ale one są świetne. Wyglądają świetnie, są naprawdę... Rewelacja, Boże, jak człowiek się w nich czuje, to jest naprawdę taki materiał a la jedwab trochę, taki śliskawy, ale to jest takie, no lejące, trochę bardziej może udaje taką spódnicę do ziemi nawet przez to, jakie to jest szerokie. Bardzo mi się podobają. Najmniejsze nadzieje pokładałam w tych spodniach, powiem szczerze, a naprawdę są świetne. No bluzka nie, bluzka po prostu nie jest dla mnie. Ja też nie lubię tego, jak tutaj taka jest wszędzie. Ona jest wszędzie, słuchajcie, odstająca. Tu jest też taka odstająca. To nie jest też mój vibe. To jest trochę vibe boho. Druga też będzie boho, bo ja generalnie nie lubię stylu boho, źle się czuję w stylu boho. Dlatego chciałam zmierzyć i zobaczyć, czy ten styl mi pasuje, bo to jest też tak, słuchajcie, jak z bouclé. Mi się bardzo to podoba. Na kimś uważam, że to jest turbo eleganckie, ale styl bouclé nie pasuje mi. Po prostu to ja w tym wyglądam dziwnie i tu nic jakby nie pasuje, rozumiecie? Dlatego idę, zmierzę właśnie teraz strój boho, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I teraz tak. Tutaj widać mi rajstopy, które mam, bo ogólnie dzisiaj też mam taki strój, że mam rajstopy od rana, więc tym się nie przyjmujmy, bo ta bluzka jest tutaj krótsza, ale ona, ja myślałam, że ja będę miała biust jakoś na wierzchu, a ona tak jakby idealnie jest do biustu. Ona mi się podoba, ona mi się naprawdę podoba, ta bluzka. Moim zdaniem jest świetna. Ona jest trochę przezroczysta, słuchajcie, jest świetna. Jeżeli chodzi o Levi'sy, bo to są chyba Levi'sy, z tego co kojarzę, to dobrze, że wzięłam 30, no ale wiadomo, wszystkie Levi'sy są na mnie zawsze za krótkie i one też są na mnie za krótkie, tym bardziej, że to są właśnie takie w stylu boho, moim zdaniem bardzo szerokie spodnie. I to już mi się nie podoba. Ja się nie podobam sobie w takich spodniach. One są ogromne po prostu. Może jeszcze gdyby one były mojej długości, ja bym się inaczej na to zapatrywała, ale ponieważ nie są, to absolutnie nie jest to mój vibe. Bluzka tak, ale te dżinsy...
Nie podobają mi się, podoba mi się bardzo ich kolor, podoba mi się, one są świetnie też wykonane, naprawdę są tak, no to jest fajny jeans, ale nie podoba mi się po prostu krój tych spodni. Cała stylizacja boho, bluzka tak, ale tak, żeby chodzić w stylu boho cały czas, to nie jest jednak mój vibe. Ja wiedziałam, że to nie jestem po prostu ja. Jeszcze do tego kapelusz by się przydał, zresztą gdzieś tam jest, ale nie, słuchajcie, tak jak myślałam, no, czasami coś jest z nami kompatybilne, a czasami nie. Styl boho nie jest po prostu dla mnie. Ale oczywiście ja cały czas liczę na to, że Wy komentujecie na bieżąco i swoje myśli przelewacie na te komentarze, bo ja bardzo chętnie poczytam, jak Wy to wszystko odbieracie i czy myślimy podobnie, jeżeli chodzi o te ciuchy. Ja mierzę kolejną stylizację. No i właśnie. I to jest dla mnie stylizacja z jednej strony absurdalna, no bo gdzie w tym chodzić, ale z drugiej strony to jest dla mnie stylizacja idealna nawet na wesele. Bardzo strojna spódnica, którą możecie połączyć właśnie z równie strojną bluzką. I teraz ja uważam, że tu nastąpił fajny motyw, że tu jest taka bluzka w kolorze zielonym z różowymi dodatkami, a ona jest cała różowo-pomarańczowa tak naprawdę. One są z innych materiałów, ale jak włożycie tą bluzkę, ona jest dosyć długa, włożycie ją w środek, no to tak to się prezentuje. I owszem, wydaje mi się, że to pasuje. I powiem szczerze, że nawet z moimi wąskimi ramionami myślałam, że to będzie robiło efekt jeszcze ich pomniejszania, a ta spódnica z kolei będzie mi powiększała biodra. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, czy ja to dobrze w ogóle widzę, ale mam takie odczucie, jakby mnie zrobiło właśnie bardziej prosto. Taką bardziej prostą sylwetkę, bez uwydatnionej talii, ale też bez uwydatnionych bioder. I ta bluzka wcale mnie tu nie pomniejszyła, tylko raczej delikatnie poszerzyła mi ramiona. No bo tak mi się wydaje, że gdybym zdjęła ramionczka, to w tym momencie widzimy całe moje ramiona. Gdybym miała tą bluzkę tu, to już ona by mi optycznie zwęziła, ale w tym momencie, że to idzie jako halter, to mam tych ramion więcej. Tak mi się wydaje optycznie. Jak się zbliżam, to widzę, że tutaj te, wiecie, poszerza, ale nie robi mi takiej wcale sylwetki właśnie gruszkowej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Dajcie mi koniecznie znać, jak mnie widzicie. Ale to jest absurdalna stylizacja, kompletnie nie nadająca się na co dzień. To jest stylizacja letnia, ale no nie na co dzień, ale to może być idealna stylizacja na wesele. I teraz, jeżeli ktoś nie lubi kiecek, woli mieć coś tak, skompletować sobie samemu, to jest moim zdaniem świetne. Dajcie znać, co myślicie, ale naprawdę nie wyszło źle. Ja oczywiście tego nie zostawię, bo na żadne wesele się nie szykuję, ale to wygląda moim zdaniem dobrze do mojej sylwetki, więc jestem jeszcze bardziej ciekawa sukienki, którą zostawiłam też z halterem czarnej. Idę mierzyć. No i właśnie. Ja nie do końca lubię swoje nadal ręce, no bo wiadomo, że po schudnięciu to nie jest jeszcze tutaj idealnie. Ale też nie jest tak, że ich nienawidzę, czy muszę je zakrywać i tak dalej. Nie, po prostu się przyzwyczajam do tego wszystkiego.
I uważam, że chyba się bardzo pomyliłam co do tych halter, bo uważam, że to wygląda po prostu świetnie. I że one mi wręcz pasują. I w ogóle uważam, że ta sukienka nie jest na mnie za krótka, jest idealna. Ona jest przepiękna, ta sukienka. To jest taka mała czarna, z gołymi plecami, więc raczej bez stanika trzeba w niej, albo z takim stanikiem, wiecie, tylko z obniżonym dołem, żeby tutaj sobie zrobić obniżony dół. Bez ramionczek na pewno i ona po prostu jest ślicznie wykonana. To jest rozmiar 38. Naprawdę przepiękna sukienka na różne wyjścia, nawet na randkę z mężem, do restauracji, na wesele, na wszystko ona się Wam nada, słuchajcie. Naprawdę, bo jak nałożycie do niej marynarkę, to nawet na komunię można moim zdaniem w niej iść. Bardzo, bardzo ładna sukienka. Mi już pada mikrofon, więc muszę powoli kończyć. Tak by wyglądały. Zastanowię się nad tą sukienką, czy jej nie zostawić, bo naprawdę czuję się w niej bosko. I to jest pierwsza sukienka z takim właśnie halterem. Chociaż to nie do końca halter, no bo to halter to taka też stójka, nie? A tu nie mamy stójki, ale świetnie to się zapina, jak mało co. Można samemu bez problemu zapiąć, rozpiąć. Nic mi nigdzie też nie odstaje. Wszystko jest dobrze przylegające. No, jestem zakochana w tej sukience i nie wiem właśnie, czy jej sobie jednak nie zostawię. Ale koniecznie dajcie mi znać, jak Wam się podobało te mierzymy. Jak uważacie, czy sami sobie nakładając jakieś pewne obostrzenia, że tego ciucha nie weźmiemy, bo nam się nie podoba to albo to zrobi źle dla sylwetki. Sami siebie czasami ograniczamy. Może jest dobrze czasami wyjść ze strefy komfortu i zmierzyć jednak coś, czego normalnie byśmy nie zmierzyli. Ja jestem połowicznie zadowolona. Nawet sporo jest rzeczy, które z chęcią bym zostawiła. Na pewno 2 pary spodni, czyli te lejące, szok, i te żółte. Na pewno zostawiłabym i przemyślałabym tą bluzkę boho. No i tę sukienkę. Jest cudowna. Oczywiście niektóre rzeczy też miałam rację, bo skądś to się bierze. Ciuch musi nas ubierać, a nie przebierać. Musimy się z nim czuć kompatybilnie. Dzięki za dzisiaj i buziaczki. Pa, pa!